Chciałbym, aby pierwsze zdanie w tym filmie brzmiało: wesołych świąt i dziękuję Ci za kolejny wspólnie spędzony rok. Takie materiały jak te, materiały, w których zobaczysz na przykład takie kadry i taki obrazek, możemy realizować dzięki temu, jaką wspólnie tworzymy społeczność. To wzajemny szacun, o którym już niejednokrotnie wspominałem. Wy angażujecie się w nasze akcje, które później pozwalają dostarczyć Wam na kanał coś jedynego w swoim rodzaju. www.7out.pl. Zapraszam Cię niezależnie, czy już posiadasz e-booka, czy kupisz dopiero pierwszą sztukę. Wpadaj i twórz historię razem z nami. Twoje szanse są równe zeru, tylko jeżeli nie grasz. Także daj sobie szansę, mordko. Zapraszam i zwyczajnie. Dziękuję. Zaczynamy. Ogólnie no to zacznijmy sobie wszystko po kolei, zacznijmy sobie wszystko chronologicznie, a jak tak ma być, no to punkt numer 1, to jak żeby inaczej, to wszystko zapakować na lore. No tak, łatwo oczywiście nie będzie, no bo z samego tyłu lory, jak to na lorze trzeba przejechać do samego początku, przy tym nie chcemy urwać żadnego splittera karbonowego, samochody są oczywiście niskie, są szerokie, nie chcemy też przyrysować żadnej felgi. Wszystko to zasadniczo, żeby pomieścić, jest tak na styk, a jak się finalnie okazało, no to nawet jest gorzej, że cały czas biegamy od lewej do prawej strony z miarką. Całe pakowanie tych samochodów to jest właściwie jeden wielki pomiar, żeby to wszystko weszło i w końcu już widzieliśmy metę, już się witaliśmy z gąskami i okazało się, że wszystko do wyjebania. Pierdolona logistyka. Dzień jak co dzień na Golkowicach. Załóżmy, że wszystko się udało. Jedyny samochód z tego wszystkiego, którego nie zmieściliśmy, to był Jeep, który miał być naszym samochodem operacyjnym, więc po prostu zostawiamy go w Krakowie i wynajmiemy coś operacyjnego na miejscu. Mija sobie dzień za dniem, Lora pojechała w stronę, prawda, Morza Bałtyckiego i znowu już witała się z gąskami, a na grupie przychodzi jakże budująca i optymistyczna wiadomość w całym temacie. Kamil, ogólnie jest teraz problem. Dostaliśmy informację, że na Bałtyku jest sztorm, który uniemożliwia wypłynięcie promu. Niestety prom jest uwięziony. No i jak to w odcinkach specjalnych? Przecież niejednokrotnie musimy znaleźć się w dupie. Miło tak, już na samym początku. Natomiast dobra wiadomość zarówno dla mnie, jak i dla was, jeżeli to oglądacie, jest taka, że po 2 dniach oczekiwania morze się uspokoiło, prom odpłynął. Natomiast kończąc ten wstęp, to za chwilę mamy samolot, a patrząc na ekipę, którą lecimy, to i z tym może zdarzyć się jakiś problem. On równie dobrze może i nawet spaść. Ekipę, z którą polecimy, oczywiście za chwilę poznacie, chociaż większość z nich możecie już kojarzyć. Tak jak mówię, muszę lecieć, więc kierunek północ. Praktycznie biegun. Praktycznie biegun. Poznajcie zatem naszą wesołą ekipę. Wszystkich właściwie już kiedyś widzieliście. Nie mogło go zabraknąć. Obecnie przyjął kamuflaż misjonarski z przyczyn nie do końca wiadomych, przypadkiem nazwany licencjonowanym opierdalaczem rąd i się przyjęło. Swoją sławę zawdzięcza niewątpliwym wyczynom. Gdzie masz prawo jazdy? Parce szlugów. A gdzie ona jest? Prawdopodobnie w hotelu została. Nie, wyrzuciłeś ją do śmieci. No bo była pusta. Jeden z najstarszych w składzie. Rzekomo głos rozsądku. Ale to nieprawda. Chuja ma wspólnego z rozsądkiem. Dyrektor generalny. I wleć tu na pełnej bombie i kołdra cię złapie, żebyśmy się nie przebili do drugiego pokoju. Mamy już chętnego do trzymania kołdry na ścianie. Przemek, lecisz na mnie. Rafał Haznar, czyli ten gość od Speedlandu. Wrona. Piotruś jest niesamowity. Na tym byśmy mogli zasadniczo zakończyć przedstawienie tej postaci. Był z nami na wielu wyjazdach. Od Czarnobyla przez Bośnię i Hercegowinę. Jego dokonania są. Po prostu są. Can we do Puerto Banz in this zona? Puerto Banz! What is this?
Na wyjeździe nie może zabraknąć też Hana. Legendy chodzą po Golkowicach, że ma na imię Damian, ale nie ma na to dowodów. Tej persony wam przedstawiać nie muszę. Nieoficjalne informacje krążące wokół kościoła na Golkowicach są takie, że to on wprowadził poprawki do rakiety SpaceX i dlatego w końcu poleciała. Mamy więc pewność, że jak coś się spierdoli, to zostanie naprawione. What is your gender? I'm a mechanic. A i nawiasem mówiąc, Hana ostatnio fest wkurwia Kubuś. Więc co zrobimy? Damy im pokój razem. Artur Brzozowski, czyli zasadniczo Człowiek Maroko. Seria przez wielu ulubioną na tym kanale. A wyprawy organizuje ten gość. Odpowiedzialny jest za tę pamiętną sytuację na przykład. 4 Mavericki mają 0 wachy. Jesteśmy po środku czarnej dupy. Sytuacja nas zaskoczyła i to jest jedyny słuszny komentarz. Był z nami również podczas tych pięknych nagrań. Jeśli myślicie, że jest rozsądny, to szybko wyprowadzę was z błędu. Ze złamanym żebrem. Dołóżmy do tego, że w cudzysłowie niby dowodzę tą ekspedycją, a zdarza mi się odpierdolić niezły shit. Lima, Skoda, mayday, mayday, pożar na pokładzie, awaryjne lądowanie. Dawaj gasztorek, chłopie! Jeszcze Grażyna jako mamuśka i 4 operatorów. Sumując ze sobą to wszystko, trochę mi się nasuwa jakaś zbiorowa przepustka z oddziału zamkniętego. Nie ma bata, żeby obeszło się bez jakiegoś gnoju. Zapnijcie pasy, bo nawet dla pana Pawła może być za wysoko. O, wbyte. Rzeczywiście jest śnieg, nie kłamali i rzeczywiście należy w tym momencie zdjąć plecak, wziąć go, otworzyć, wyciągnąć kurtkę i bez kurtki nie ma chuja we wsi, ale jest tutaj mroźno. No to skoro na naszej checkliście rzeczy obowiązkowych do znalezienia mamy już odhaczony śnieg, to następny powinien być chyba dom albo samochód, żeby do domu dojechać. W każdym razie tutaj nawet święty Mikołaj występuje. Znajdujemy się, moi kochani, w Rowaniami, mimo że pisze się Rowaniemi, to jest Rowaniami, Finlandia tak dokładnie i ogólnie kij z tym, czy to jest Rowaniami, czy Rowaniemi, to jest po prostu dom świętego Mikołaja. I niewątpliwie jest to również fragment powodu, dla którego tutaj jesteśmy. Ciepło jest? Prawie było dużo zimniej. Kolega coś chyba co nieco wypił. No idziemy. Dobra, śnieg chcieliśmy zobaczyć. Jak z dziećmi, jak z dziećmi. Niszczycielka dobrej zabawy, pani z rzęda Maruda, Smurf przyszedł. Jedziemy! Na checkliście możemy zaznaczyć również samochody operacyjne. Za dużego wyboru nie było, za dużego bagażnika w sumie też. Patrz! No i teraz jedna walizka duża to, druga tam. Haha! Jakoś to pykło. Może S-klasa to nie jest, ale wszystko upchnięte. Kierujemy się coraz bardziej na północ i oczywiście ciekawe newsy padają na krótkofalówce. Tutaj jest chuj dzikich reniferów, więc kurwa uważajmy. Reniferów? Tak, reniferów, tych co ciągną w sanie Mikołaja, tylko tutaj są dziko żyjące, które ogólnie się nie boją i spierdalają się na drogę. Jak sarny w Polsce. Tak, tylko kurwa sarna to jest chyba 1/5 tego renifera. Widzieliście jakiegoś renifera na żywo? Ja też nie. A w samochodzie to też nie. Oby tak zostało, A jak już renifery, to i Mikołaj. I chyba faktycznie grasuje, bo z kilometra na kilometr jest coraz lepiej. Oni mieli rację, tu gdzieś grasuje święty Mikołaj. Jest mój prezent, to jest ten łuk. To jest mój prezent na święta. Ja pierdzielę, jak to tutaj wygląda, ile tego w ogóle tutaj jest. Tu jest No to żeś zajechał ham. Chyba mać. Ale jest piknie. Co tu się będzie działo? To jest nasza chałupa? Patrz, łódkę chciałeś. Ty, łódź jest, kurwa, pod Nie, samym większa, domem nie, mamy prawie, łódź. raz. Oni wiedzieli, jaki my mamy plac pod domem w ogóle. Ty, no wariacie, kurwa mać, ale to będzie dobre. Ej, domek ma taki klimat, zajebisty jest. Taki typowo właśnie norwesko-finlandzko, nie wiem jak to nazwać, ale Hot Fest jest zajebisty i w ogóle jaka miejscówka, że to, wszystko to, co widać już właściwie tutaj, tu. To już jest jezioro, więc tu mamy normalnie las, jezioro, plac do upalania, taras, jakąś werandę. Kurwa, ale jest klimat. A kolega już się za robotę zabrał. A jak? Taki operator to złoto. Dziękuję. Ło kurwa,
K***a. Ja pierdzielę, jak ja kocham święta. Jest mega świąteczny klimat. Wy dostajecie ten film 23 grudnia w ogóle, to jest piękne. Mamy choinkę. Gdzie się tu klika światło? Halo. Stół w ogóle tu jest taki, że można by było zrobić wigilię. Kominek. Jaki salon w ogóle. Zajebiście jest wszystko z drewna. Pachnie drewnem. Sauna jest w ogóle. Ależ to z chata. Bez kitu. Ja się jaram oporowo. To chłopy wygląda z zewnątrz zupełnie inaczej, a w środku jak na willa. Nie no, to powiem wam szczerze, jest najfajniejszy dom w historii naszych wszystkich wyjazdów, materiałów specjalnych i tak dalej, i tak dalej. To jest moja autentyczna pierwsza reakcja, ja w ogóle mega lubię taki klimat i świąteczny vibe i jeszcze uwielbiam, jak jest właśnie taki wielki salon, w którym sobie wszyscy mogą siąść, można kogoś w chuja zrobić, można przyprankować i tak dalej, i tak dalej. Także mega autentycznie zajebiście. Zaraz koło jeziora, lasu, no wszystko to, co wam już zdążyłem pokazać. Jest petarda. Myślę, że też dużą petardą jest wielki plac, który znajduje się właściwie pod samym domem i drogi dojazdowe. Ostatnie 7 km dojazdu do domu wyglądało tak, jak widzicie na ekranie i jak ja bym się urodził w Finlandii, to bym był kurwa WRC. Iceman WRC Labuda by bym. Dzień zakończyliśmy sytuacją, w której pewnie jeszcze nieraz się znajdziemy. To już się nawraca. Jeszcze walizek nie wyciągnęliśmy. Na stojąco? Dawaj! I się zakopało. Szybko poszło. Co się stało? Te zimówki mają! Raz, dwa, Ty. Nie, jego trzeba rozbujać. I jak rozbujamy, to ty dopiero daj gaz. Na raz do przodu. Raz. Dawaj! Dobra tam, kurde. Ała. No kurwa, rzeczywiście. Dobra, Teraz ja do przodu. do przodu. Tak? I do tyłu pita! Kurwa, wiedziałem, że to zorganizuję. Pchnąłem no! No i nie chciała RAV4 bokiem pójść. Spokoju mi to jakoś nie dawało. Na szczęście została szybciutko rozpracowana. No nie kręci, no! Słyszę go, a nawet między drzewami gdzieś tam daleko go widzę. Dostaliśmy doniesienia z pierwszej ręki, że nasza Lora dojechała. Mission complete, ona jest już z nami tutaj na miejscu. I swoją drogą ta Lora po pierwsze wiezie masę niespodzianek, które progresywnie w tym materiale będziemy wam powoli przedstawiać wraz z jego trwaniem. No i po drugie wzbudziła całkiem spore zainteresowanie w momencie, kiedy przejeżdżała przez Polskę. Bardzo mi miło, masa oznaczeń na Instagramie, masa TikToków. Cieszę się, jeżeli ktoś z was złapał i się dzięki temu uśmiechnął. No bo Lora lecąca autostradą z takim widokiem, no to chyba jest po prostu fajna rzecz dla zajawkowiczów motoryzacji. A tymczasem wjeżdża tu i idealnie się złożyło, że mamy plac, na którym możemy zrzucić te wszystkie samochody pod samym domem. Kurde, to jest piękne. A i swoją drogą, gigantyczne problemy ze światłem tutaj będą. Ale to zaraz wam opowiem. Ja pierdolę, ale cios! Witam bardzo serdecznie, Gasi, wysiadaj! Lorę pakował Marunio i pewnie wielu z was może się zastanawiać, gdzie już chłopa widzieliście. A to ten człowiek leciał na KTM-ie nad Maverickiem na Maroko. Chodź, Kubuś. Chodź, Kubuś. Ze względu na to, że ty się najbardziej cieszyłeś na ten wyjazd, dzwoniłeś praktycznie codziennie przez ostatnie 3 tygodnie, czy na pewno wszystko jest aktualne, czy jedziemy, to oprócz tego, że będziesz sobie śmigał Suprą, Delikatnie. to mamy dla ciebie prezent. On jest już twój na własność. Możesz go sobie przywieźć do Polski, możesz sobie go tutaj zostawić, zrób z nim co uważasz. Ma zaspawany dyfer. Jest dla ciebie, Kubuś. Serio? Tak, Nie no, wciągnijmy płachtę. O kurwa mać, kompakt. Tak, to jest E46 kompakt. Miałem kiedyś taką w E36 kompakcie. Samochód bardzo mocny. Można się dużo na nim nauczyć. 1.8 IS. O co ty gadasz? 1.8 IS zaspawany dyfer. Chłopie, latamy, nie? Przymierz się. Góra, Kamil Gór. No wiem. Niektórzy z was pewnie jak pakowaliśmy, zauważyli gdzieś tam w tle E46 w kompakcie i się zastanawialiście, dlaczego my nie wzięliśmy Wranglera, tylko jego miejsce zajęło E46 w kompakcie. Otóż to było strategiczne E46. Tyle, żeś k***a dojechało, że teraz drzwi nie zamkniemy.
Co nie zamkniemy? Zjeżdżaj, bez najazdu. Kluczyki potrzebuję, gościu. O, właśnie. Naprawdę kiedyś miałem bardzo podobny model z szyberdachem, także czuję się tu jak w domu i naprawdę będzie zajebiście. Cieszę się bo Supro może być trochę, wiecie, ryzykownie lecieć jakąś bokiem. No a tutaj nie ma hamulców, idziemy na całość, nie? Stary, my to nie my, rozumiesz? No a tutaj nie ma hamulców, idziemy na całość, nie? Jest wymieniona stacyjka. Proszę. Nie no, żartujesz, Raczej nie za bardzo. Nie no, żartuję, tu jest twój patyk. Ale mogłeś chociaż zatankować, tak? Dobra, nie za darmo jeszcze wybrzydo. I zjeżdżaj bez najazdów. Nie no, co ty, żartujesz? No Jak tak, bez żartuję. najazdu? Ona by się złamała w pół, jakbyś zjechał z tym. Jakbyśmy wpadli do rowu, to przez szyberdach wychodzimy, nie? On już planuje, on już jest krok przed wszystkimi. Jakbyśmy wpadli do rowu, to przez szyberdach wyjdziemy. Dobra, nie na zimnym, tak? A kontynuując nasze zwiedzanie Lory, zobaczcie jak zajebiście wygląda Supra, która jechała z samego tyłu. Nawet wydechy ma wyjebane śniegiem. Patrzcie to. Najpierw mamy warstwę Polski i później dopiero tutejszą. W każdym razie mi się podoba jak to wszystko wygląda ze względu na to, że tu jest śnieg i sprzyjająca aura temu wszystkiemu. Ty, RS6 to jest świeżutkie, nóweczka. Jakby było przed sekundką umyte. M3 też nawet czysta jest. Ale to jest pojebane, co my robimy na tym kanale. Idę po coś, co zostało tutaj zapakowane nie przez przypadek. Uwaga, prosto ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. I do tego kupiliśmy do niego zimowe opony. Kilka słów tak informacyjnie, żebyście w ogóle wiedzieli o co tutaj chodzi i jak olbrzymia logistyka za tym wszystkim idzie. Może zacznijmy od tego, że zapowiadana temperatura na nasz cały wyjazd tutaj to między minus 12 a minus 17 stopni Celsjusza, więc będziemy mieli tutaj mocno zimowo, ale jest to również wyzwanie dla sprzętu i baterii, których używamy podczas nagrywania. Gdyby tego było mało, będziemy mieli bardzo duże problemy ze światłem. Teraz, podczas kiedy jest wschód słońca, jest godzina 10 rano. Tutaj o 10 wstaje słońce, a chowa się o 14:30. Co za tym idzie, mamy tylko 4,5 godziny światła dziennego. Można to przełożyć na to, że tutaj 3 dni nagrywania to jak 1 dzień nagrywania w lecie. Olbrzymia logistyka, wiele problemów do rozwiązania, ale i nie ma co ukrywać. Olbrzymie nakłady finansowe poszły na to, żebyśmy mogli w tak odległe miejsce na ziemi przetransportować zarówno samochody sportowe, jak i takie, powiedzmy, że pojazdy specjalne. I choć często robimy głupoty, często zachowujemy się jak duże dzieci, to uważam, że to jest wspaniałe. I chciałbym z tego miejsca pogratulować każdemu po drugiej stronie tam, każdemu z was, że ponownie razem z nami podnosicie poprzeczkę. Jestem zajebiście zadowolony z tego, do jakich rozmiarów urósł ten kanał i że jego rozmiar pozwala nam na realizację czegoś takiego i dostarczanie wam kontentu, który naprawdę, i nie mnie to oceniać, ale wierzcie mi, że ciężko jest znaleźć nam twórców na całym świecie, od których moglibyśmy się inspirować, żeby przenieść ich content tutaj do Polski, bo musielibyśmy się cofnąć w tym, co tutaj wrzucamy. Zrzucanie to niewątpliwie jeden z piękniejszych obrazków. Połączenie tego wszystkiego ze sobą, tego otoczenia, klimatu i tak dalej. Natomiast klimat klimatem. Stoi sprzęt i się marnuje. Przy samym domu mamy tor testowy. Dość, że plac wielki to i winkiel złoto. Idealna długość, szerokość. Pierdolony plac zabaw dla dużych chłopców. No one's touching this. Just finished the maiden voyage. I've been up the Mayflower. Said I'm shot to kill them all, whatever it takes. Passing the boats, I'm at home. I'm selfish with the goals. I could give a fuck who try and get along. 6'3", you can't look me in the eyes. You ain't grown. Coming up short, reevaluate your goals. What you own, so you still lease beats. I got splits with all the bros, making sure the team eats. And I had a full ton the whole time. That's a whole grind. Zainspirowany testami zrzucił swój prezent Jakub. Następnie wyruszył w stronę winkla, a my doskonale wiedzieliśmy, że to trzeba nagrywać. Nic przed dronem się nie ukryje. Jak ten wyjebie na bank, zobacz, 100, rondo jest jego, nie? Patrz, dzwon, patrz! Dzwon. Kurwa, ale jak?
Jak to się stało? Bałem się, że w tamto drzewo wypierdolę i trochę się przestraszyłem. No i chciałem już obrócić auto, no i chuj, zakopałem się, nie? No i na szczęście nic poważnego się nie stało i na pewno stąd wyjedziemy, ale to drzewo jak już widziałem, bez pasów, to uwierzcie mi, już było gorąco. Naprawione? Pchniecie mnie? No pchniemy. No to dawajcie. Firmowe paliwo! Jak jest? Jest bardzo dobrze. Lata? I lata w chuj, kurwa. Jak żem się złamał, człowieku, to do pełnej. Licencjonowany opierdalacz rąk dostał nowy automobil. Tak jest, daję okejkę temu automobilowi, jest zajebisty. Approved. O, no właśnie, co ciekawe, piękne kadry, Kiss the Wall. O, to jest Kiss the Wall. Proszę, tam musiał być jakiś kamień albo płot, albo jakaś barierka. No ale było jeżdżone na centymetry. Dobra, to. Piękne jest to, że kilka lat temu tak naprawdę ja się bałem tyłu napędów. Jeździłem tylko i wyłącznie 4-butami i zaczęliśmy 3 lata temu chyba projekt od zera do driftera. No i tak się zakochałem w całym tym drifcie, że no zresztą sami wiecie, wszystko skończyło się właściwie na Stadionie Narodowym. Piękna sprawa i dzięki temu później możemy właśnie dla was takie ujęcia jak na przykład to, kiedy nad tym samochodem jest naprawdę już tak nieźle panowane i dostajecie zajebisty obrazek, a nie tylko i wyłącznie jak samochody stoją. I tutaj przychodzi mi takie trochę hasło do głowy: no risk, no story. To będzie moje nowe daily. Będę nim sobie jeździł codziennie do szkoły, do pracy, po dziewczyny. Po dziewczynę znaczy się, przepraszam. Fajny wóz, no, do upalania. Ja nie wierzę. Jak mam to skomentować w ogóle? Będzie sporo mięcha dla was w tym materiale i dużo fajnych informacji. Nie możemy przecież olać tego, że pierwszy raz tutaj na YouTubie widzicie M-kę w innym kolorze i to nie jest moja prywatna Ema. Wygląda bardzo podobnie rzeczywiście. Okleiliśmy ją ze względu na to, że jak odbieraliśmy ją w Niemczech, to ja wtedy powiedziałem, że fioletowy mi się podoba. To jest lakier z palety Individual, za niego trzeba naprawdę sporo dopłacić, ale nie każdemu fioletowy musi trafiać w gusta. W związku z tym okleiliśmy go. Teraz jest zdecydowanie bardziej uniwersalny. Natomiast jeżeli wygrasz, no to ściągamy tą folię, czekasz kilka godzin i masz z powrotem fioletowy. Albo moim zdaniem najlepsza opcja, ja bym tak zrobił, rok pojeździć na przykład takim i po roku ściągnąć i nie dość, że masz wtedy świeżutki fioletowy lakier, no bo był cały czas chroniony przez tą folię, to jeszcze do tego wszystkiego po roku ci się tak odświeży samochód na zupełnie inny kolor. No i do tego wszystkiego jeszcze bagażnik dachowy. Teraz tutaj na Skandynawii ten samochód wygląda idealnie. I mamy dla was coś zajebistego, a mianowicie proszę pokazać tego gościa. Tak wygląda backstage. Mamy rejestrator dźwięku i obiecałem wam, jak zakładaliśmy układ dolotowy do tego samochodu, że przedstawię wam, jak zajebiście ten samochód sapie, jak on zajebiście zaciąga powietrze i mamy tutaj też zrobiony układ wydechowy, a przy tym nie będą nam piszczeć opony, no bo mamy śnieg. Co za tym idzie, jak już się pewnie domyślacie, będziecie mieli idealne warunki, żeby odsłuchać i układu dolotowego, i układu wydechowego. Zacznijmy sobie delikatnie, wy staniecie na środku, ja dookoła was pokręcę i usłyszycie, jak wiele powietrza spod maski zaciąga układ dolotowy Eventuri cały z karbonu. W ogóle niewiele touringów na świecie, zwłaszcza z bagażnikiem dachowym, miało do tej pory styczność ze śniegiem. Ten samochód został wydany. Ja miałem jednego z pierwszych w Polsce i dostałem go w maju, więc o śniegu nie ma mowy. Wcześniej tylko i wyłącznie jakieś prasówki, więc to też zajebisty content dla was. Skoro już wiecie, jak jest z bączkami, to udajmy się na jeden, drugi winkiel i usłyszycie wtedy połączenie dolotu z wydechem. Odwiecznym problemem silników BMW montowanych w M-kach jest to, że one metalicznie brzmią. Na szczęście MG Motorsport wie, jak poprowadzić układ wydechowy oraz jakich zastosować materiałów, żeby metalicznie nie było. I posłuchajcie teraz ze środka, jak z przodu brzmi dolot, a z tyłu brzmi wydech. No nie
nie powiecie mi, że tutaj słychać cokolwiek metalicznego. Mało tego wszystkiego. Mówi się M3 Touring, ale lecimy boka. M3 Touring, za ciężkie, krowa, nie da się tym latać bokiem. Nie jest to prawda. Jest to głupie gadanie. Ze względu na to, że wyłączamy tylko i wyłącznie przód napęd, jesteśmy przełączeni na tył i ten samochód normalnie smaży winkle, prowadzi się, nie ciągnie nas z masy. Wiadomo, że nie jest to samochód, który waży 1200 kg. Natomiast jest to normalnie latająca bokiem MK, która zajebiście się prowadzi. I możemy sobie normalnie jedną rączką, zobaczcie. Hop. I dość, że pięknie to brzmi, to jeszcze do tego wszystkiego naprawdę dobrze się ten samochód prowadzi. I proszę, hop, wrzucamy, hop, 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 hop. I ze względu na to właśnie, to jest mój faworyt. Może niektórzy RS6, może niektórzy Supra. Natomiast ja M3 w połączeniu z A45 AMG. Natomiast Supra rzeczywiście też mnie mocno korci. Właśnie do niej podjeżdżamy. Ona tu jest, za okienkiem. Też jest zajebista. I sam case tego, że osoba, która ją wygra, jest wybierana w pierwszych 5 minutach live'a i że jeżeli będzie to możliwe, to ją przywieziemy na ten live stream, to jest absurdalnie zajebiste. O, teraz dopiero słychać. Słychać? Teraz słychać. Wystarczyło okno otworzyć, popatrz. Ale i tak jest git. Wszystko żeście pewnie słyszeli. 4 główne samochody i 4 kierowców. Zasadniczo nie ma co przeciągać. Pozostawiam wybór. Jeżeli chodzi o Kubusia, to ty od 3 tygodni 7 razy dziennie powtarzasz, że Supra, tak? Tak. Podtrzymujesz to? Supra. Zdecydowanie tak. Rafał, najstarszy w stadzie, więc puszczam cię. No muszę mieć największy i wygodny samochód, więc tylko Audi. Bierzesz RS6. Nie inne. Ja muszę wziąć M3 Touring. Muszę, bo ono jest mi pisane i chuj. Damianku. Nie pozostało mi nic innego jak... Drift mod w A45S AMG. Natomiast słuchajcie, podoba się wam tu? Petarda. Ja wiem, że ty coś wiesz. Ja wiem, że ty coś wiesz. Podoba się wam, tak? Czyli przyjechaliśmy, dowieźliśmy wszystko, marzenia się spełniają, tak? Czas to spierdolić. Dla każdego z was przygotowaliśmy coś specjalnego. Nagrodę. I mam tu pewną kopertę. Pieniądze. Ja już się zaczynam bać, szczerze. To mnie nie zostawcie Ale gdzieś nie. na jakiejś wiosce. Tam jest czek na pewno. Czek, na- na łopatę. Uwaga. O! Co my tu mamy napisane? Przeczytaj. Pan Nowela. Różowa! To ja. Uwaga, wyciągam. No jest rzeczywiście. Trzeba przyznać, że uroczy. Zamieniam się, prawda, Tadeusza, Sznuka i czytam. Prosto z Hogwartu. Są święta. Co? Co to za święta bez choinki? Zapytał. Upoluj choinkę z scyzorykiem i dostarcz ją na miejsce. Ale powodzenia. Czyli co, musi tak? Tego? No popatrz, otwórz. Wyciągnij sobie, Damianku, która ci pasuje najbardziej. Ja bym szukał piłki na twoim miejscu. Jest, idzie. Popatrz, jak choinka będzie szła. Będziesz rżnął jak dziki. Dziki to mnie będą rżnęły, jak będę rżnął tą choinkę, kurwa. Czekaj, przepraszam, a tam jest napisane termin wykonania tej pracy? Słuchaj, terminu nie ma, ale napisane jest tak. Jest parking, przy parkingu jest dom, przy domu jest jezioro, a za jeziorem jest las. Dobra, Tam należy szukać tego, co potrzebne ci do wykonania zadania. I Damianku, chciałem powiedzieć, że zachód słońca jest za godzinkę. Powodzenia. się nie ciesz. Wybierz sobie jednego z 2 operatorów. Tego, bo go nie będzie widać, to przynajmniej nie będzie... Zapraszam z tym panem. Czekaj. Czyli co, my jesteśmy uratowani, tak? Poczekaj, coś czuję, że zaraz nam jeszcze dopiero. Masz dobrze, tak? Dobra, idę się przebrać, bo to będzie długa noc. Co się śmiejecie? No właśnie ja się nie śmieję, bo wiem, że za chwilę nadchodzi mój czas. Ej, ale nie mogę żadnego Mavericka albo coś, żeby to przywieźć, muszę to przyciągnąć? Nie, możesz przywieźć. To będziecie mieli taką choinkę. I wspólnie odeszli w kierunku zachodzącego Damian! słońca. Fajnie było wspólnie, wiesz, działać, fajne projekty. W telewizji. Jaki jest mój challenge? Co ty się tak napaliłeś? Od razu Ja już chcesz? się boję, stary, co jak on ma z scyzorykiem, kurwa, choinkę ciąć, to co ja dostanę w takim razie? Mam wieloryba złowić, czy co? Słuchaj, nie otwierałem tych kopert. To prosto z Hogwartu jest. Jakbym wiedział, to bym ci powiedział. Ale to przylatuje Jadwiga, daje mi, ja nie sprawdzam. Ale ta była różowiutka. Jest Lovela. miłości? Ile miłości? Ale masz suprę No, i kompota. no mam. No to na klatę.
Mamy pewność, że tu są niedźwiedzie. Są czy nie ma? Pewność mamy, że są. Pytanie, czy się z nim spotkają. Są tu niedźwiedzie, serio? Są wilki, niedźwiedzie, myślę, że też. Jak wybudzi niedźwiedzia polarnego, to będą jajca. Kubuś. Są. Niedźwiedzie polarne nie śpią. No to tym bardziej, nie? Jeszcze jak takie malutkie spotkają, mamusia przyjdzie i dali. A wilki? Są wilki? Są. Chyba wilków jeszcze więcej niż niedźwiedzi tu jest. Chyba trochę nie przemyśleliśmy tego. Słuchaj, teraz to już nie nasze zmartwienie. Dobra. Idę herbatę. Ja też. Ja obstałem, że nie wrócą. Ale wydech tak napierdala, że możemy go echolokalizować. Jest gdzieś tam. Ale dobrze, bo nie mają grubych, wiesz. Ta jest dojebana. Hello. Tylko choinkę tylko. O kurde, ile choineczek. Wygląda to jak plantacja choinek. Kurde, ta jest ładna. Chłopie, ona ma z 5 metrów. A jakby się tam w głąb puścić? Możemy. Tam wiedźmy. Tam coś może nie jest. Tam jest jakiś dom. Dom? No. No chuj tam. Tu coś znajdziemy. To jest to. Już nie zmieniamy. Idziemy. Tyle śniegu. Z tej strony jest taka łysa. Nie no. Chłopie. Zobaczcie jak ten nożyk to tnie. Jakieś chujostwo kupili tanie. Szkoda mi paznokci. Pokaż tą piłkę. No powiem ci, że niezła. Idzie? Coś tam idzie. Coś tam idzie, co? No, jakieś pół centymetra mamy. Ty, ale ona wysoka będzie. Wysoka, niech się już martwią w domu jak ją wsadzą. Mogłem ich trochę wycwanić, pociągnąć ją Maverickiem, ale powiedzą, że takie coś się nie liczy. No chłopie, jak to nie. Chcę ją tutaj troszeczkę Przywrócić. odciąć, bym mógł się zmieścić, bo nożyk jest troszkę za krótki. Ręce to mi jutro do dupy wejdą. Ja, co to jest? Włosy jakiegoś zwierza. Normalnie jakieś dzikie, nie śmierdzi. Już moglibyśmy małą wziąć, ale powiedzą, że poszedłem na łatwiznę. A ja nigdy nie chodzę na łatwiznę. Całe życie k***a pod górkę, ale... Jeszcze przed wyjazdem kazali, żebym jechał kupić piłę do cięcia. W sensie pewnie będą chcieli jakieś ognisko zrobić czy coś. Pojechałem, kupiłem piłę, zapłaciłem za nią 2000 zł, a oni mi k***a przyniosą scyzoryk, jeszcze taki chujowy i każą ciąć. Ale dam radę. Coś tam widać, Coś się dzieje. Ty, ona się łamie. No i odsuń się. Słuchaj, tnę do końca, żeby nie powiedzieli, że ją złamałem. Wziąłeś tą? Czekaj, muszę odebrać. Kamil dzwoni. Daj na głośnik. Halo? Jak idzie? Dobrze. Na pewno? Zaraz będziemy. A niedźwiedź? Nie ma, ale znaleźliśmy jakąś sierść. Czekaj, ja ci pokażę, kurwa, bo ty myślisz, że ja pójdę na łatwiznę i przywiozę jakiegoś 20-centymetrowego leszcza. Patrz, kurwa, wypierdolcie tam dziurę w dachu, żeby się zmieściła. Co ty dupisz? Zaraz jesteśmy, przeszkadzasz mi. Pa. On nie wierzył we mnie, ale... O, uwaga! No i patrz, no popatrz, teraz linka, żeby nie uszkodzić. Może tak się uda. Co ty dupi, że ty chcesz ją tak ciągnąć? Ty, ale on zawaliście wygląda z nią. Zero do W11 odbiór. Możecie odpalać drona, kurwa. Robi się. Przemek! Pal tego drona! Szykujcie bombki. Szykujcie bombki, palcie drona, jakie komendy tu są. Ty, jadą! Jadą, kurwa! Ja pierdzielę, jaką ma choinkę na sobie, patrz! Jak, kurwa, żeś to wyciosał? Wiem, że nie wierzy. On to wyciął scyzorykiem? Chłopie tą małą piłą taką, serio. Wiesz, jak ja myślałem, że ty to zrobisz? Że natnę i pociągnę i urwę, tak? Albo, że wbiegniesz w to, nacięte, albo, że natniesz i pociągniesz wyciągarką z Mavericka. Damian, ale ja mówiłam 2,5 metra. To tyle to jest dla mnie 2,5.
To jak tyle to jest dla ciebie 2,5, to ciekawe ile jest 20 centymetrów. Choinka jest, święta nie są odwołane. Bez obaw. Han Questa zaliczył na 5 z plusem. Tak jak mówiłem, szybko stało się ciemno. Musieliśmy pojechać do miasta i miasta, które jest rajem. Kolejny plac zabaw. Słuchajcie, nie sypią niczym po drogach. Żadną solą, żadnym piaskiem, żadnym żwirem. Biało w całym mieście. Wspaniałe. Nie wiem co prawda jak na ilość wypadków się to przekłada, ale dla mnie luks. Sprzęty zostały zatankowane, do domu wracamy w warunkach, których nie oddaje kamera. Natomiast śnieżyca taka, że widoczność równa zeru. I pomijając ten wątek, to mamy wczesny wieczór. 23:00, a Kubuś zapomniał o zasadzie, o której jak pewnie każdy z was wie, zapominać nie wolno. A mianowicie nie zasypiaj przy kolegach. Pobudzony, uruchomił się zwierzak i przyszedł czas na wymianę uprzejmości z golkowickim Hanem. Zapowiada się więc wyjazd pełen niespodzianek. Jeden z was musi zdjąć kołdrę. O ty Jak spierdolił bez słowa. On to wyrzucił i szybko tak spierdolał, to nie ja. Masz przejebane karny. Kuszko wygląda jak iglo. Ściągnął tą kołdrę jak zawodowiec. Kolejny dzień, zima, sezon. A jak zima, sezon i kolejny dzień, to nie może być to nic innego jak skutery śnieżne. Mało tego, że skutery śnieżne to w połączeniu z tym oto sprzętem, z którego musieliśmy ściągnąć drzwi i przednią szybę, ponieważ wszystko zamarzało w środku, nagrzewnica nie dawała rady i nie było żadnej widoczności, także teraz będzie dość przewiewnie. Mamy zamarznięte jeziora, mamy tutejsze tundry, lasy. Co z tego wyjdzie, nie wiem, ale nasza ekipa plus skutery, które są złamaniogenne, Maverick, który potrafi się zakopać, jak doskonale wiecie. Potrafi się również wywrócić, jak również doskonale wiecie. O kurwa! Nie może oznaczać to nic innego, jak raczej może być zabawnie, tak? Może być zabawnie. No i moi kochani, właśnie wjechałem na zamarznięte jezioro. Chciałem powiedzieć, że to, co tutaj przygotowaliśmy, jeżeli chodzi o realizację akurat tych nagrań, uważam, że to jest naprawdę niesamowite. To jest już takie, można powiedzieć, top gearowe. Zainwestowaliśmy w zajebisty mikrofon, który ja w tym momencie mam tutaj wpięty. Bardzo krzyczę i na standardowym mikrofonie nie dałoby się tego słuchać. Jesteśmy cali uzbrojeni w kamery. Słuchajcie, tutaj wszędzie dookoła jest absolutnie pusto. Finlandia jako kraj jest 8. pod względem wielkości w Europie. Polska jest 9, więc Finlandia minimalnie większa od Polski, ale u nas około 40 milionów ludzi, a w Finlandii 5,5 miliona osób. Tutaj wszędzie jest absolutnie pusto. Masa lasów, masa pustych gospodarstw. Na ulicy nie ma w ogóle samochodów i w tym momencie całą watachą wspólnie ze skuterami śnieżnymi jedziemy właśnie w ten las. Myślę, że tyle tytułem wstępu. Pozostaje mi dwuja i gaz do chuja!
Piękne! W ogóle jeszcze jako ciekawostka, naszym przewodnikiem tutaj od skuterów śnieżnych jest gość, który jako jeden z pierwszych na świecie wykręcił backflipa na skuterze śnieżnym. Jako jeden z pierwszych na świecie i pierwszy tutaj w Skandynawii. I to właśnie ten gość. Gość ma ALS-a w skuterze śnieżnym. Kadry, które widzicie, są naprawdę nie do zobaczenia. Ale co wam będę tu dużo o tym gadał? Stawiam, że doskonale to wiecie. Mega epicki i niespotykany obrazek. Na naszej drodze stanęły przeszkody. O, te, widać je. Dobrze, że mamy dobrego spedytora. Teraz przejadę. O k***a, nie ten bieg. Wszystko, co widzicie na ekranie, to ogólnie finlandzka Laponia. I mówię finlandzka nie bez powodu, bo cały obszar Laponii leży również w Szwecji, Norwegii i Rosji. Dokładniej określając, to znajdujemy się w rejonie nazwanym Silkkakoski. Przepełnione jest jeziorami, rzekami, lasami i tak jak powiedziałem, minimalną wręcz ilością mieszkańców. Stolica portów rybackich, a w całym regionie mieszka zaledwie kilka tysięcy osób, co przekłada się na ogólny luz przy zabawach tego typu. Co Maverick z gąsienicami wyprawia, to chyba nie muszę nawet komentować. Sami widzicie. Jedyny problem jest taki, że taki sprzęt zbyt popularny tutaj nie jest. Trasy są pod szerokość skutera, a nie 2 razy większego czołgu. Lecąc w połowie po krzakach, musiało się po tylu kilometrach coś wyłamać. Zawinęła się gąsienica! Kiedyś się tak stało? Nigdy w życiu! Teraz ją musimy odkręcić z powrotem! Nie wygląda, jakby się dało to zrobić. Próbujemy! Zerwał się stabilizator najprawdopodobniej, wiesz, dostał strzała i się zawinął. Któreś drzewo go pokonało. A ściąłem ich tyle, że... Jaki mamy pomysł? Wsteczny i ręcznie obracamy gąsienicę. Dobra, co mam robić? Wsteczny? Spróbuj wsteczny, zobaczymy co się będzie działo. Ty, musimy jeszcze znaleźć poszerzenie. Ale nie będzie daleko. No co, wsteczny? No, ale powolutku, no. O teraz się obróciła całkowicie. Czyli co robimy? Żebyś teraz spróbował do przodu. Nie. Musimy spróbować ją obrócić. Najlepiej w tą samą stronę, w którą żeśmy ją obracali wcześniej. Ręcznie będziemy to robić, bez gazowania. 3, 4. 3, 4. Dawaj! Trzymaj! 3, 4. Nie, bo ci jaja zniczy. A skakać teraz. To nie skakuje. O, znalazłem poszerzenie. O nie, to nie było. Aha. To było w gąsienicy. Było w gąsienicy. To trzeba powoli jechać, że jest urwany stabilizator. Tak, trzeba powoli. Dobra, to tu zawróćmy. Ja nie mam pojęcia, słuchajcie, jesteśmy po środku lasu. Jedziemy od paru kilometrów i tu ktoś ma dom. Patrzcie. Normalnie tu jest chałupa. Mało tego wszystkiego, stoją przed nią skutery śnieżne. Są ślady z dzisiaj, ze wczoraj może max. Więc tutaj normalnie ktoś mieszka i ma dojazd do domu skuterem śnieżnym. Będzie chwila prawdy, czy dojedziemy tak z powrotem. Jak nie, to Na wstecznym będziemy jechać. po straż pożarną wtedy. Jak to wygląda w ogóle tu? Przyciski. Deska rozdzielcza cała, chłopie, wszystko w śniegu, nigdzie nie ma nic. Elegancko, ustawiła się. Dobra, stop, choinka. Bardzo duża. Zostanie pod choinką, a ja czepnę ją delikatnie. Ja uważam, że dziadek hazna. Chodź dziadek. Kamień, papier, nożyce do jednego. Jak ja wygram, to ty. Jak ty wygrasz, to ja. Do jednego. 1, 2, 3. Wygrałem. Tu jest, widzę, idealne miejsce dla ciebie. Miało być przyjemnie. Miało być fajnie. A jest jak zawsze. To była uczciwa gierka. Uwaga! Dawaj, twardy! Myślałem, że gorzej będzie. Nie.
Za wolno jechał. Co, za lekko? Dajcie mi inną choinkę. Kurde, ale no nie wygląda jakby miała drgnąć. O, niedobra jednak. Spadło? Tak, ale z opóźnieniem, bo jest tak wysoka, że wiesz. Dobra, jedź. Bardzo dzielnie poszło. Jak na to, że gąska 3 minuty temu była wbita w budę i obrócona do góry nogami, to jesteśmy wszyscy w delikatnym szoku, że on dalej leci jak gdyby nigdy nic, ponownie kosząc wszystko na swojej drodze. Nawet w krzakach znajdujemy Kubusia. Nie da się ukryć, że zapierdalamy w tym filmie temat za tematem, rozdział za rozdziałem. Inaczej się tego nie da nazwać. Jest to spowodowane tym, jak mocne treści chcemy wam pakować, a w przypadku tego rejonu, tego wyjazdu, pamiętajcie, że mamy 4 godziny światła dziennie. Co za tym idzie? Resetujemy sobie zegar, przechodzimy do dnia, który gdy się rozpoczynał, niczym nie wskazywał, że tak się skończy. Ale po kolei. Mając tyle samochodów na podjeździe i takie samochody na podjeździe, pomyślałoby się, no fajne latanie tutaj może być. Jest RS6 w napędzie Quattro, jest M3, która jak już ustaliliśmy całkiem fajnie lata bokiem. Jest A45, które ma drift mode, jest Supra, która do latania bokiem jest stworzona. No ale to wszystko jest obarczone olbrzymim ryzykiem. A po co? A po co to ryzyko? A po co jeździć na krawędzi samochodem za paręset tysięcy złotych? Oczywiście można, bo też jest frajda, ale nie jeżeli przed płotem stoją one! Nie chciały zapalić, bo dzisiaj jest najzimniejszy dzień z tego wszystkiego. Minus 21 stopni mamy dzisiaj na termometrach, a na zagłówku E46 mamy napisane co? Zimowy wojownik! Nie może być inaczej. Zimowy wojownik. No bo tak jest. To teraz nim jestem. 3-litróweczka, zaspawany dyfer, hydrołapka i te sprzęty zostają dzisiaj na podjeździe i ustępują miejsca samochodowi, o który pewnie wielu z was czai się najbardziej. Przyznać się, kto z was najbardziej się czai na E46 zimowego wojownika? Jednego, drugiego bądź trzeciego. No pewnie wielu z was. Oczywiście to pół żartem, pół serio, no bo wiadomo, że jak wygramy któryś z tamtych, to możemy go sprzedać i kupić paręnaście takich zimowych wojowników. Ale dzisiaj bierzemy E46 w kupecie i najbardziej kultowe wręcz E46 w kompocie i lecimy tam, o, właściwie to wszędzie, bo ten rejon Finlandii to właściwie jeden wielki tor do gruzowania. Ten rejon Finlandii właściwie jednym wielkim torem do upalania. To prawda. Patrząc przez pryzmat warunków, tego jak bardzo na drogach jest pusto, tego, że wszędzie jest las, mało domów, przekłada się na to, że nie przeszkadzamy wszystkim dookoła, zerowy ruch służb w postaci radiowozów, dołóżmy do tego te widoki i dołóżmy do tego, uwaga, to nie pomyłka, blisko 190 000 jezior, które tworzą ten klimat i nawiasem mówiąc, jak się zaraz okaże, potrafią też grać w przeciwnej drużynie. Fałszywe s**ki. Ale nie przewijaj. Zaraz wyjaśnię wszystko, nie dygaj. Przez k***a kompakt! Wiesz w ogóle, drogi widzu, że BMW wypuściło z linii produkcyjnej 3 270 000 E46? Wiesz, drogi widzu, że właściwie każda z nich już po wyjeździe z fabryki była sprzętem stworzonym do latania bokiem? 3-litrowy, pancerny piec. Ogromna dostępność części w naszym kraju, niskie koszty utrzymania i ponadczasowy już właściwie wygląd, bo to auto dalej wygląda nieźle. A do tego możesz tym zarówno ciskać bokiem cały rok, jak i zmienić dyfer. Tak, dam
dam ci niezaspawany dyfer do bagażnika jak wygrasz i jeździć tym całkowicie na daily. Nasz montażysta na tym wyjeździe powiedział jedną rzecz, która tak zapadła mi w pamięć, że chcę wam to zacytować. Jarałbym się każdym autem, gdybym któreś wygrał, ale tylko jednego bym nie sprzedał. Za tamte wziąłbym kasę, kupiłbym chatę, zainwestował albo coś spłacił. Nagroda główna, czyli M3 plus A45 to przecież ponad 1 000 000 PLN-ów, ale E46 bym zostawił, bo nic za 4 dychy nie da ci większej frajdy niż ten wóz. I ma rację, ja się pod tym podpisuję obiema łapami. Cały czas śmigaliśmy w promieniu kilku kilometrów od domu. Ja jeździłem z naszą operacyjną RAV4 i to z niej nagrywaliśmy, w niej grzaliśmy sprzęt. Zasadniczo wszystko to, co widzieliście przed chwilą. Han w tym czasie gdzieś wioskę obok pojechał Maverickiem do lasu, natomiast Kuba, no właśnie. Kuba wraz z Wroną pomykali sobie kilka winkli za nami, tak żeby nie wchodzić nam w kadr podczas nagrań, swoim nowym nabytkiem. Pomykali aż do czasu tego telefonu. Na bank, jak dzwoni i wyjechali, to znaczy, że zapierdolił w coś. Kamil, wracaj tu szybko! Teraz się utopimy, chłopie, wstrzel się do rzeki. Szybko jedź tu, bo już mam wodę po kolana, Do rzeki, żeś się wdupcył, kurwa! Ale samochodem? Chłopie, jedź tu szybko! Tak, nawracaj się szybko, Chłopie, cały kompas jest w wodzie. Chłopie, szybko nawracaj się tu, słyszysz? Wyślij mi pineskę! Wyślij mi pineskę, kurwa! Skąd ja mam? Siadaj! Siadaj, kurwa! Siadaj, siadaj! Jakbyś mi wpadł do roboty, to wszystko dali. Ty, patrz! Ej! Szybko jedźcie po mnie! Chodźcie, bo to w dół! Szybko! I nabiera wody powoli. Czekaj, trzymaj to. Pojechaliśmy upalać gruzy do Finlandii. Co mogło później tak, Kubuś? Utopiliśmy BMK! Bo zaraz sam wpadnę do tej wody. Szybko jedź tu, bo już mam wodę po kolana, kurwa! Chłopie, szybko nawracaj się tu, kurwa, słyszysz? Chłopie, cały kompas jest w wodzie. Kuba, jak do tego doszło? Ty, bo się poślizgniesz, nie stawaj na tym. Zimno! Musimy przepłynąć, bo kurwa nie ma innej opcji. Chłopie, ale jak ty chcesz przepłynąć? No kurwa, cały czas odpływamy od brzegu coraz dalej. No patrz, jak to auto idzie na dno. I zalewa się to. Ej, my toniemy. Stary, my toniemy, rozumiesz? Linię niech nam rzucą. Ty, kurwa, są! Gdzie oni są? Znaczy, oni to tam chuj, że są! Ja pierd... Co ty Ale dobra, dawaj, bo to tonie całe auto, weź ten. Lina! Dawaj, dopłyniesz! Dopłyniesz! Dawaj, ty masz łatwiej, ty tu wyjdziesz. Dawaj! Gdzie jest, kurwa, pompak? Dawać to auto, musimy się przebrać, szybko. Ty, czekaj, kurwa. Gdzie oni są chyba? Czekaj, wy jesteście w Minus połowie. 20! Minus 20! Niech przyjadą tym! No już, dzwonię, kurwa. O kurwa! Ja się patrzę, a wy, kurwa, na środku. Ale zimno! Zimno w No kurwa! Jakie morsowanie! Ej, dawać te ręczniki, wysiądźcie z tyłu! Przebierajcie się. Jak wam się to przebiera? Bierzcie normalnie w samochodzie. rzeczy w samych majtach wsiadajcie, szybko to, szybko! Ja się patrzę, a oni w tym kompakcie na środku, kurwa. Czy to nagrane? Pierdolę. Miałem kompakta k***a 2 dni. Kurwa, no ciężko ci to ściągnąć. Nie zginąć kurwa. Kurwa, zamarzły mi spodnie. Jak byście No zajechali? nie mogę ich ściągnąć. Aż tak daleko. Nie mogę ich ściągnąć. Jak wy, kurwa, zajechaliście do połowy jeziora? To zaczął dryfować. Jak my podjeżdżamy i ja widzę E46 w kompakcie na środku jeziora z dwoma na górze, to ja mówię, co jest, kurwa? Czarnecki to jest odklejenie. Dobra, Jedziemy. jak to zamarza. Dobra, lecimy, kurwa, sauna! Jest tak zimno dziś, że jego kurtka zamarzła i może stać w pionie, patrz. Auto jest całe? Kurwa, auto jest na dnie. What? Bro, what are you talking about, man? My przyjechaliśmy po ilu? Po 2 minutach, kurwa,
po Czech, byliśmy parę winkli za nimi. My przyjeżdżamy tu, patrzymy, a E46 jest kurwa na środku. Wystaje tylko tyle i kurwa oni stoją na górze tego E46. Jak? Na środku jeziora? Tak, tam kurwa. To podjedźcie tu, wysyłam ci pineskę. Przyjedź tu, to ci coś opowiem. No dobra, to wyślij zaraz, zobaczy ile mi pokazuje. Nie no, to jest niewiarygodne, nie? Najlepsze jest to, że jakbyśmy tu dojechali 30 sekund później, to byśmy nie uwierzyli, że to E46 tam jest i wy też, nie? Jest Maverick. Tylko, że zobaczyliście, jak ono tam leży, nie? Co wy tu robicie? Kubę poniosło. Gdzie on jest? Kuba już pojechał do domu, tylko E46 trzeba wyciągnąć. A pierdoli. Tu gdzie się wiry robią. A jak on tu wjechał? No wyleciał zza tamtego łuku i wleciał tu, jak masz ślady. Tylko problem taki, że E46 zaczęło dryfować aż dotąd. Jak my przyjechaliśmy, nie wiem ile nam zajęło, z 3 minuty przyjazd tu? Tak, no. To oni stali na dachu z broną i E46 wystawała tylko klapa bagażnika. Jak żeśmy wyskoczyli z auta, to E46 już nie było. A oni co, płynęli? Tak. Ja pierdolę. No właśnie to jest, on nie ma zdrowo k***a podkopu. Nie wytargamy go za chuj. Gdzie k***a, kto tam będzie nurkował? Co ty, to trzeba jakiegoś nurka wziąć, co się w ogóle, wiesz, na linach przypina do dna, bo tu jest nurt. W ogóle w jakimś takim, nie wiem jak to Dźwig jakiś. Pierdolę, ja tego nie widziałem, k***a, jak oni płyną, k***a. I przez chwilę kurwa ja myślałem, że będziemy po chłopów skakać, bo Sarnecki zaczął w tamtą stronę płynąć, a Wrona w tą. No to ja zeskoczyłem po Wronę tu, a Przemek poszedł łapać Sarneckiego tam, nie? Jezus, ja im... O, Najlepsze jest to, że wyzwanie licencjonowanego pierdalacza rąd to było morsowanie przez minutę. Także chyba z góry zaliczył. Tak! Karta z Hogwartu, Kuby, to było morsowanie przez minutę, nie? O, patrz, tam się robi wir. Nie, ja bym powiedział, to jest, tu. Tu, bo tu nie jest wir, tylko zobacz, jeszcze wypływa takie od góry, od dołu. Tutaj. Niewiarygodne to jest. Dobrze, że byliśmy jakby wszyscy dookoła, nie? Że my lataliśmy parę winkli dalej, żeśmy byli i że oni byli samochodem, z którego żeśmy to nagrywali, wiesz, zaraz tu obok, nie? Tak jakby jeździliśmy całym składem. Patrz, tu wlecieli, są ślady, skosili jakieś krzoki i dopłynęli sobie już jak na tratwie na środek. Ty, ale to oni przepłynęli, patrz, ile to jest? 15 metrów? 15-20 metrów, a ile nas nie było? Ze 3 minuty byliśmy później, nie? Front. To jest... Nawet nie wiem co mam powiedzieć, nie? Ale zobaczcie, leciutko dalej chodzi. Ten nasz dalej jest w porządku. Co prawda drugiego nie mamy chwilowo. Już dojeżdżamy do domu. Zawieźli ich na szybko do chaty, pakowali ich do sauny. No zresztą oni nie byli jakoś nie wiadomo jak długo w tym. Czekajcie, bo jeszcze jeden zakręcik, to jest taki ładny. No. I 360. Mówisz, masz. Było widać, że zrobiłem? Tak. Jedno E46 zostaje tutaj po prostu na pamiątkę. Kuba się za długo nie nacieszył. Chodźmy do środka i zapytajmy. Jak do tego doszło, nie wiem. Co on dostarczył dzisiaj za content? To jest jedyny tak. Ja myślę, że jednak drugi dostarczył, więc... Nie, drugi może dostarczył więcej, prawda, unikalnego kontentu, takiego platinium, ale jednak jakie kadry jak ten śmigał, no to nie można odmówić, że póki się nie przegnie jak Jacob, Stary, my to nie my, rozumiesz? to jest dobrze. Opowiedzcie mi jak do tego doszło, bo to jest kluczowe, a jak wypłynęliście z jeziora, to nie byliście na tyle rozmowni, żeby przybliżyć całą sytuację. Nie zginąć, Usiadł moment. Trójka mówi czwórkę zapnę, patrz! I wciągnęło. Opowiedz. Szliśmy takim prawym zakrętem. Nie wiem, może mieliśmy k***a na pewno koło 100. Myślę sobie, że k***a zapinam bieg i nagle straciłem dosłownie na ułamek sekundy kontrolę, nie? No i jak już zapiąłem bieg, no to chciałem tu raz i wyjść. Dupcył gaz do rzeki. A tu nagle k***a zaczęło nas wciągać, chłopie, patrzę, a tu nagle k***a tafla wody i pum! Teraz pod nam się wypierdala woda i mówię do Piotrka szybko, wypierdalaj z auta. Szyberdach na szczęście był. Szyby się nie chciały w ogóle otwierać, były chyba przymrożone, szyberdach się. Naciskamy, patrzę, szyberda się otwiera, mówi Piotrek, wydupcaj, nie? Ale patrz jaki kolega dobry, że pierwszego wypuścił. Ciebie puścił pierwszego, ale jak dzwonił, to krzyczał: przyjedźcie po mnie, przyjedźcie po mnie. Nie, no bo na początku było spoko, nie? Ja patrzę, a ten kompakt płynie k***a na środek rzeki, nie?
Tam była tama. I to było już po drugiej stronie tamnej, więc ta ryka już się rozpędzała, no nie? Więc była w dół. Zaczął nas usilnie, żeby ktoś nas przyjechał uratować. Patrz, a ten chłopak coraz bardziej zaczyna wchodzić po wodę. Maska szła tak, nie? I jak się tak przechylał i się nie dało stać na tym aucie, bo łapało taki kąt i w pewnym momencie my jeb z tego auta się ześlizgnęliśmy do wody. Trzeba było zamorsować. Kubuś, wiesz co ci chcę powiedzieć? Wiesz jakie było twoje zadanie? Minuta morsowania. Zdałeś. Nawet bez listu z Hogwartu. Ale już się trafiło. Szkoda tylko kompakta. Świętej pamięci miałem nowe auto na padnie. No ale tam. Ledwo wróciliśmy do chaty i wszyscy zaczynają się zastanawiać, wszyscy kminią, jak to wyciągnąć. Nie ma dla nas innej możliwości, kompakt musi wrócić z nami do Polski. I nie minęło pół godziny i nagle w domu pojawiają się 3 goście. Z początku totalnie nikt z nas nie ma pojęcia, czy to policja, czy jakaś straż leśna, czy może ktoś nas mijał i się zainteresował. Natomiast spokojnie, wszystko powoli zaczyna się wyjaśniać. There is your car. Alright. We are here. Co się stało, Rafał? Znaczy Artur? No, za godzinę przypłyną tutaj płetwonurkowie swoją łodzią szybkiego reagowania i będziemy go wyciągać, a jest na 10 metrach na dnie, więc... Na ilu? Na 10. A my mieliśmy plażę, to my jutro zrobimy. Chciałeś sam wskoczyć i powiedziałeś, że to wyciągniesz. Serio przyjadą i będą to ciągnąć? Ile to będzie kosztować? Ja wiem, że z 30 euro, Jak to się uda, to ten kompot to jest historia polskiego YouTube'a. No dobra, ale kiedy oni przyjadą? Za godzinę? Za godzinę, bo ja mówię, a może jutro jak będzie widno, nie? A oni mówią, nie, no bo tam jest benzyna, olej, to trzeba jak najszybciej wyciągnąć. Dalej nie ma, już jest 16:47, ja dzwoniłem do niego z 10 razy. Chyba co jest? Wróciłem psy bez 2 godziny temu, Jedźmy może ich szukać, czy czekamy? Sam nie wiem. Halo? Halo? Kamil? Problem jest. Będziemy właściwie na równi z Grenlandią.